Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu BMW M2. Do testu nowego BMW M2, bo jest to już druga generacja M2, czyli najmniejszego, pełnoprawnego modelu z rodziny M. Najmniejszego, ale i chyba najbardziej napompowanego nowego modelu. No zobaczcie, jak nowe M2 generacji G87 jest napompowane. Już poprzednik był fajnie nadmuchany, ale nowy na żywo robi naprawdę niezłą robotę. To jest jedno z tych aut, które wygląda lepiej na żywo niż na zdjęciach. Jedynie, z czym mam problem, to tył pod pewnymi kątami wygląda, jakby M2 pszczoła pogryzła w tyłek. I ma teraz takie dwie bulwy wystające z zderzaka. Ale to w sumie jest jedyna rzecz, która mi się nie podoba, bo poza tym auto ma świetne proporcje, fajnego garba na masce, mały spoiler na klapie i opcjonalny karbonowy dach za 11 800 zł. No robi wrażenie nowe M2, zwłaszcza w tym czerwonym lakierze Toronto Red. I tutaj muszę się przyczepić. Zobaczcie, jak spasowana jest maska, gdzie z jednej strony mamy dużo większą szparę niż z drugiej. No to jest zdecydowanie do poprawy. M2, podobnie jak i większy brat M4, ma dwa różne rozmiary kół, gdzie z tyłu są 20-calowe, a z przodu 19-calowe. No i podobnie jak M4, M2 ma drzwi bez ramek. To zawsze wygląda świetnie. Miło też, że auto nie ma ani jednej atrapy. Ba, znalazłem nawet dodatkowe zaślepki, które można wyjąć w celu polepszenia chłodzenia hamulców. Na przykład jak jedziecie na tor. W sumie nie wiem, dlaczego to ciągle nie jest otwarte, ale może chodzi na przykład o jakieś za duże doprowadzanie wody czy syfu z ulicy? Może wy wiecie, czemu to ciągle nie jest otwarte. Nowa M2 też urosła i mierzy teraz 4580 mm długości, 1887 mm szerokości bez lusterek oraz 1403 mm wysokości. Szerokość z lusterkami to 2068 mm, a rozstaw osi to 2747 mm. Nowe M2 jest więc o 8 cm dłuższe, 3 cm szersze i o 1 cm niższe. Jednak mimo większych wymiarów bagażnik ma dokładnie taką samą pojemność, czyli 390 litrów. I podobnie jak w poprzedniku, otwór załadunkowy jest dość mały, ale w zasadzie wystarczający. Szkoda tylko tej gołej blachy na górze bagażnika, gdzie pchając za dużo bagaży, możemy je po prostu nieco zniszczyć. Poza tym z poziomu bagażnika można położyć tylną kanapę, a pod podłogą, klasycznie jak to w BMW, jest schowany akumulator. I jak widzicie, bez żadnej miękkiej hybrydy. Tak, silnik w M2 nie ma wspomagania miękkiej hybrydy. W takim razie wsiadamy na tył. I tutaj, nie wiem dlaczego, ale czasami fotel sam podjeżdżał jak go opuszczałem, a czasami nie. Nie potrafiłem zrozumieć, od czego to zależy, ale w sumie wejście i tak było podobnie trudne, jak to w każdym trzydrzwiowym aucie coupé. I jest tutaj ciasno, ja się nie mieszczę, a mam 186 cm wzrostu. Nogami dotykam fotela, a głową wbijam się w dach. Do dyspozycji mamy podłokietnik, oddzielne nawiewy, złącza i brak gazetowników. W takim razie siadamy z przodu. Piękne drzwi bez ramek i piękne fotele, które są opcjonalne. Nowe M2 może mieć 3 różne fotele. Podstawowe, potem są właśnie takie sportowe jak u mnie za 4500 zł, a na koniec można dokupić kubły za 22 400 zł. I te moje środkowe fotele wydają się naprawdę optymalne, mają dobre trzymanie boczne, można jeszcze mocniej ścisnąć, bo mają pompowanie boczków i możemy siedzieć super nisko, co akurat bardzo lubię w sportowym wozie, tak powinno się siedzieć. Niestety, sportowy wóz nie powinien mieć takiego wnętrza. Ja wciąż nie mogę się przyzwyczaić do tych dwóch ogromnych tabletów w nowym BMW. No moim zdaniem nie wygląda to dobrze. Co gorsza, te cyfrowe zegary mają straszne komputerowe grafiki, kompletnie nie pasujące do charakteru M2. To ma być sportowy wóz, a nie gra komputerowa. Jest kilka motywów, ale każdy kolejny jest jeszcze gorszy. Klasycznie, brakuje mi do wyboru takiego normalnego, klasycznego widoku z okrągłym obrotomierzem i prędkościomierzem. Na plus zasługuje sam system, który działa bardzo szybko i te grafiki na nim są bardzo ładne. Niestety obsługa jest dość skomplikowana, bo mamy wrzucone mnóstwo ikonek, trochę jak w tablecie, ale po kilku dniach da się tą w miarę szybko obsługiwać.
Cieszę się, że wciąż jest iDrive, czyli to magiczne pokrętło, chociaż w nowym systemie przyznam szczerze, że częściej smyrałem ekran palcem niż bawiłem się kółeczkiem. Zresztą, najlepsza zabawa to są ustawienia tego wozu. Tak jak w innych nowych M-kach, mamy tutaj 2 konfigurowalne przyciski na kierownicy i mnóstwo ustawień, ale to mnóstwo. W tym na przykład trakcja ma aż 10 poziomów. Tak, 10 poziomów trakcji, gdzie na 10 no to ledwo dupko zarzucisz, a na 1 czy 0 zostawisz za sobą kłęby dymu i zdobywasz punkty. I są to punkty pewnie karne za drift na drogach publicznych, plus punkty za drift we wbudowanym analizatorze driftu. Tak, jest taka apka, która analizuje nasz drift. Poza tym w aucie możemy ustawić zawias, układ kierowniczy, hamulce, trakcję, wydech, skrzynię biegów, no wszystko tu można zmienić. Szkoda, że temperatury nie można zmienić za pomocą fizycznych przycisków, tylko trzeba macać po ekranie. Fizycznie zostało już tylko pokrętło od głośności. W takim razie pora na materiały i spasowanie. I tutaj powiem wam, że jestem w szoku, bo spasowanie jest naprawdę niemal idealne, nic nie skrzypi, a i materiały są naprawdę bardzo dobre. Do tego jest mało piano black, brawo. Nie ma atrap, nie ma piano black i nic nie skrzypi. Wow. Pora na schowki i ciekawe, czy kolejne wow będzie pod maską. Oj, jest wow. Bo pod maską jest silnik 3.0, rzędowa szóstka biturbo o mocy 460 koni. Tak, jest dokładnie ten sam silnik co w BMW M3 i M4, tylko lekko zdławiony, żeby M2 nie okazała się szybsza niż starsi bracia. I powiem wam, że jest bardzo szybko, bo M2 robi katalogowo pierwszą setkę w 4,1 sekundy i może pędzić 250 albo 280 km/h, jeśli dokupimy pakiet przesunięcia ograniczenia prędkości. W takim razie pora na pomiar. 3,9 sekundy. Tak, 3,9 sekundy. Szok, jakie nowe M2 jest szybkie, a przypomnę, że mamy tylko napęd na tył. Tym samym moje obawy, że M240i xDrive będzie szybsze do setki, minęły. Chociaż nie zupełnie, bowiem M240i z napędem 4x4 xDrive robi powtarzalne 4,1 sekundy. Pamiętam, że jak testowałem ten samochód, to zrobiłem nim 10 startów i każdy wynik było 4,1 sekundy. W przypadku M2 raz udało mi się zrobić 3,9 sekundy, a potem każdy kolejny czas to było coś pomiędzy 4,0 a 4,1 sekundy, a nawet kilka razy zrobiłem 4,3 i 4,5 sekundy. Niestety, walka z trakcją jest przeogromna i nie dziwię się. Procedura startu też potrafi spłatać figla, bo na przykład raz nie zmieniła mi biegu z drugiego na trzeci bieg, tylko złapała piękną odcinkę. Ups. I zmierzyłem też nową M2 bez procedury startu. Zwykły start z wszystkim włączonym. I wynik to 4,9 sekundy. Bardzo szybko i jak widzieliście, kontrola trakcji naprawdę ma co robić w tym aucie. No i to, co jest piękne i o czym świadczy, że jest to prawdziwe BMW, to raz, że mamy napęd na tył, a dwa, trakcję możemy wyłączyć całkowicie, tak samo jak i każdy inny system korygujący naszą jazdę. I tym sposobem możemy być królem driftu i królem dymu. Brawo! Auto jest dosyć łatwe w prowadzeniu, pięknie się układa do zakrętów, a jedyne, na co musimy uważać, to prędkości. Czas od 100 do 200 km/h to 8,4 sekundy. Tak, 8,4 sekundy, gdzie wspomniane wcześniej BMW M240i o mocy 374 koni robi czas w 10,5 sekundy. To jest ponad 2 sekundy różnicy. To jest przepaść. Ba, większe M4 Competition o mocy 510 koni robi 100-200 w 7,9 sekundy, czyli pół sekundy mniej.
to już nie jest aż tak duża różnica. Poprzednie M2, nawet w najmocniejszej 450-konnej wersji, robiło 100-200 w 8,8-8,9 sekundy. Nowa M2 jest okrutnie szybka i tu ponownie myślę, że na hamowni auto wypłuje więcej niż te 460 koni. Zwłaszcza, że auto jest ciężkie. No właśnie. Waga to największy problem, jaki miałem z tym autem, bo nowa M2 waży 1800 kg. Tak, 1800 kg. To jest nawet więcej niż BMW M240i X-Drive, bo tamten model waży 1765 kg. A przypomnę, że ma napęd 4x4 i też silnik 3.0 rzędową szóstkę. Bez napędu 4x4 M240 waży 1710 kg. To wciąż jest super ciężko, ale i tak aż 90 kg mniej niż nowa M2. Ja nie wiem, z czego są te nowe BMW robione, ale chyba z ołowiu. Co tym bardziej pokazuje, jak okrutnie szybkie i mocne jest nowe BMW M2. Bo poprzednik ważył 150 kg mniej i miał 10 koni mniej. I tej masy przy normalnej, a nawet nieco szybszej jeździe praktycznie nie czuć. Pewnie jak pojeździmy na torze, to wtedy to się odczuje. Szkoda, że zamiast ciągle podnosić moc, producenci nie pójdą w redukcję masy, bo naprawdę 1800 kg i to w takim aucie, to jest gruba przesada. Ba, wedle producenta nowe BMW M4, które jest o 20 cm dłuższe, waży dokładnie tyle samo co M2. Co tu się stało? To może lepiej posłuchajmy wydechu. Nieźle brzmi, czuć ducha takich starych MX z takim charakterystycznym dźwiękiem. Podoba mi się. Co ciekawe, wydech różnie brzmi, to jest czasem na postoju głośniej, czasem ciszej i nie mam tutaj na myśli cold startów, czyli tam zimnego startu, czy tego, czy w ogóle wydech jest rozgrzany po trasie, czy nie. Po prostu czasem wchodzi w jakąś inną tonację. Wydech ma klapki, czyli da się zrobić, żeby było ciszej lub głośniej, co niestety wiąże się też z dźwiękiem z głośników w kabinie. Chociaż tu muszę przyznać, że naprawdę się postarano i ten dźwięk w kabinie nie jest aż tak sztuczny, ale wciąż uważam, że nie powinno go być. To jest auto sportowe, z dość dużym jak na dzisiejsze czasy, 3-litrowym silnikiem, a nie z jakąś małą popierdółką, gdzie trzeba się wspomagać dźwiękiem. Co ja mówię? Nawet w małych popierdółkach sztuczny dźwięk w kabinie to skandal. Nie mówiłem jeszcze nic o skrzyni biegów, bo tu jest niespodzianka i to bardzo miła. Nowe BMW M2 można kupić z skrzynią manualną lub automatem. Brawo! Niespodzianka niemiła jest taka, że manual jest droższy niż automat. Ja miałem automat, który jest świetny, jest to jednosprzęgowa skrzynia, ale jest bardzo szybka i efektowna. Nieco brakuje w niej takiej brutalności, ale jak trzeba, to i tak bije biegi z takim lekkim kopnięciem w plecy. I reakcja na gaz też jest bardzo dobra.
Bardzo ładnie i tak jak mówiłem, skrzynię możemy konfigurować i ona ma 3 tryby prędkości, plus mamy prawdziwy w pełni manualny tryb. Co więcej, w zwykłym trybie skrzyni biegów, jak pociągniemy lewą łopatkę przez około 2 sekundy, to od razu redukuje nam do najniższego możliwego biegu w celu jak najszybszego ataku. To mi się podoba. Podoba mi się też to, jak auto jeździ. Jest sztywne, ale nie twarde, wciąż jest komfort i wciąż da się tym jeździć na co dzień. Jest przy tym narwane, ale nie jakoś strasznie, co uważam za wadę i zaletę. Zaletę, bo nie ma się co bać tego auta i większość kierowców sobie z nim poradzi, a wada, że jednak w takim aucie czasem potrzeba nieco więcej agresji, żeby właśnie poczuć szacunek do maszyny i podnieść nieco poziom adrenaliny. Warto też pamiętać, że silnik ma taką charakterystykę, że tak naprawdę wstaje dopiero powyżej tych 3000 obrotów. Poniżej tej wartości auto nie ma ochoty do tak szybkiego wyrywania do przodu. W takim razie pora jeszcze na spalanie. Auto ma bak paliwa 52 litry, co w mieście starcza na jakieś, może 400 km. Przy takiej w miarę zwykłej jeździe miałem wyniki na poziomie 13-14 litrów. Da się zrobić i wyniki koło 10-11 litrów, ale nie po to się kupuje M2, żeby jeździć aż tak eko. W trasie za to jest naprawdę super, bo na przykład jak jechałem ciągle z prędkością 90 km na godzinę, to miałem średni wynik na poziomie 6,5-6,8 litrów. Przy 120 było to około 7,5 litra, a przy 140 niemal 9 litrów. Czyli w sumie wyniki jak w większej M4, co mnie nie dziwi, bo to jest ten sam silnik i ta sama waga. Ale cena jest inna. Podstawowe BMW M2 kosztuje 355 500 zł z automatem oraz 358 000 zł z manualem. Moja sztuka z dodatkami kosztowała 421 000 zł. Dla porównania, podstawowe BMW M4 o mocy 480 koni kosztuje 449 000 zł. Różnica w cenie to niemal 100 000 zł, a różnica w osiągach jest wręcz zerowa. Dlatego coś czuję, że nowe BMW M2 będzie bardzo mocno zabierało potencjalnych klientów dla M4. Zwłaszcza, że M4 z tym bobrem z przodu nie każdemu przypada do gustu. Chociaż M2 też jest momentami dość kontrowersyjna. Ale w tym aucie nie tyle chodzi o wygląd, co o odczucia, o jazdę, o osiągi, a te są naprawdę niesamowite. Bardzo zbliżone do M4. Do tego jest mało piano black, jest świetne spasowanie i nie ma atrap. Gdyby tylko jeszcze nie było dźwięku podbijanego z głośników, to byłoby idealnie. I jakby auto było te około 100 kg lżejsze, ale i tak jest świetnie. Brawo! Cześć!